Jaki sektor emituje najwięcej CO2? W Unii Europejskiej największym źródłem emisji CO2 jest sektor transportu. Nie my rządzimy na tym świecie, tylko my powinniśmy być wdzięczni Matce Ziemi, że mamy takie piękne kraje, takie piękne miejsca i jeżeli coś dostajemy, to oddajmy to. Więc tak. Dlatego, że samochodów elektrycznych będziemy widzieć coraz więcej, tak? Nie tylko InPost. InPost rzeczywiście jest liderem, chapeau bas. Yeah. A powiedz mi, jaki sektor emituje najwięcej CO2? Czy wiesz? To znaczy w Unii Europejskiej największym źródłem emisji CO2 jest sektor transportu. Na ten sektor transportu składają się, to jest 50% około, to są emisje właśnie samochodów osobowych. Najszybciej rosnącym obszarem czy źródłem tych emisji z transportu to są samochody dostawcze. Przez to, że wzrósł w ostatnich latach e-commerce i te samochody właśnie dostawcze, które dostarczają te paczki, bardzo szybko rosły. To są samochody ciężarowe, to jest jakieś 15-20%. Nie wiem, ile mi tam zostało teraz tej wyliczanki, bo ja teraz mówię to z głowy. Jasne. Mamy jeszcze żeglugę i lotnictwo, tak? Lotnictwo chyba dużo, prawda? Tam to jest 15%, to nie jest tak dużo, tak? No ale tu będzie ciężko to zaelektryfikować, przynajmniej mi by było ciężko zaufać prototypowi samolotu na dłuższy trasy, ale powiem Ci, dla dobra przyszłości bym spróbował. A propos, InPost przecież już w mocnym stopniu wchodzi w elektromobilność. Tutaj wielkie chapeau bas, prawda, że zamieniają samochody, jednak z największych firm. I widzisz, i tutaj jest ta kwestia moja życiowa, że to nie my rządzimy na tym świecie, tylko my powinniśmy być wdzięczni Matce Ziemi, że mamy takie piękne kraje, takie piękne miejsca i jeżeli coś dostajemy, to oddajmy to, więc taka polityka tutaj właśnie uważam, że dostaliśmy, mamy sukces, więc rozwijamy naszą flotę, więc zamieńmy je na elektryczne. Tak, no i te wszystkie firmy, dlatego że samochodów elektrycznych będziemy widzieć coraz więcej, tak? Nie tylko InPost. InPost rzeczywiście jest liderem, chapeau bas. Powtarzam, coraz więcej firm będzie wdrażało te elektryczne samochody, myśląc o tym, że klienci będą w którymś momencie wybierać rzeczywiście, jeżeli cena będzie ta sama, albo nawet cena będzie trochę wyższa, wybiorą jednak tę usługę, która ma zerowy ślad emisyjny i zerowe zanieczyszczenia. I bardzo dobrze o to chodzi. Tak. Też mówiłeś trochę o tym właśnie, jak tą elektromobilność wdrożyć, jak sprawić, żeby klienci byli chętni, jak sprawić, żeby koncerny były chętne, żeby sprzedawać w Polsce samochody elektryczne. Musimy stworzyć, to jest zadanie dla mnie przede wszystkim, jako do rzecznika elektromobilności, żeby przekonać decydentów do tego, żebyśmy stworzyli dobre regulacje, dobre ramy prawne. W tym momencie w Polsce opłacalność samochodu elektrycznego jest porównywalna, to znaczy całkowity koszt użytkowania, tak, zakup i użytkowanie w perspektywie 15 lat jest porównywalny z samochodem tradycyjnym, ale koszt zakupu jest o wiele większy, tak, to jest ta bariera. Tak, w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie samochody elektryczne mają duży obszar z tego rynku, nie 2,5% tak jak w Polsce, tylko 25, 30, 35%, tamte samochody są tańsze w zakupie, dlatego że podatki są zróżnicowane, tak? Tak, no właśnie tutaj właśnie tego, znaczy to jest, ja się zdarzam, no fajnie, może ja bym kupił tego elektryka, on jest strasznie drogi w zakupie. No wiesz, moje argumenty, nie wzięte z niczego, tylko ja testuję też samochody elektryczne, no mówię, no tak, kupi pan drożej, ale tak, po pierwsze, klocki tarcze wymienia pan 3 razy rzadziej, tak, serwisy są 3 razy tańsze i okej, jest to argument dla niektórych, a mówię, ale nadal mnie nie stać na zakup tego samochodu. Czy myślisz, że ceny, czy to będzie tak, widzę 2 warianty, że ceny samochodów elektrycznych, gdy rynek będzie się rozwijał, się obniżą, czy jednak zostaną na tym poziomie po to, żeby na przykład bateria, która kosztuje X, nadal kosztowała X, ale jej pojemność była większa. Czy masz jakąś wiedzę na ten temat, bo to jest taki obszar, który dla odbiorców jest bardzo istotny.
Tak, robiliśmy badania na ten temat. Zrobił to dla nas taka duża firma doradcza specjalizująca się w nowych technologiach, Bloomberg New Energy Finance. I oni właśnie bardzo dokładnie sobie przeanalizowali łańcuch wartości samochodów elektrycznych i spalinowych. I rzeczywiście ceny tych samochodów elektrycznych dotychczas były wysokie, między innymi dlatego, że nie mieliśmy efektu skali. Baterie były produkowane na małą skalę, te samochody elektryczne były produkowane na małą skalę, często jako jakiś dodatek do produkcji samochodów spalinowych, i im będziemy bardziej wyspecjalizowani w produkcji samochodów elektrycznych, tym ich ceny będą spadać. W tym momencie koncerny muszą sobie rzeczywiście utrzymać tą wysoką marżę, jaką miały też na samochodach spalinowych, i muszą z tej marży finansować bardzo duże inwestycje nowe, w projekty nowych samochodów elektrycznych, w fabryki baterii, w nowe fabryki, gdzie są montowane te samochody. Docelowo cena będzie spadać i z naszych szacunków wynikało, że około 26-27 roku, w zależności od tego, jaki segment, cena sprzedaży bez podatków samochodu elektrycznego i spalinowego się przetnie, i później ta cena samochodu spalinowego będzie rosnąć, dlatego że one będą z kolei produkowane w mniejszej skali. Będzie prawdopodobnie kolejna norma emisji zanieczyszczeń, tak zwana norma euro wprowadzona. Teraz mamy normę euro 6, będzie norma euro 7, to będzie kolejny czynnik, który zwiększa koszty produkcji, dlatego że trzeba będzie dodatkowe filtry do tych spalin wprowadzać, i ta elektromobilność wejdzie na szeroką, na masową skalę. Okej. Powoli gdzieś zbliżamy się do końca, ale ja chciałem Cię jeszcze zapytać o takie coś, no bo wiesz, już patrząc na nas, bo my ludzie jesteśmy hipokrytami. Ja jestem hipokrytą i znajdź mi kogoś, kto nie jest hipokrytą. Bo gdybyśmy myśleli tak w ogóle totalnie zeroemisyjnie, no to tak, po pierwsze ja musiałbym chodzić na piechotę, musiałbym prać ręcznie, nie oglądać telewizji, ale czy jest jakieś narzędzie, które pomogłoby, bądź pomaga w mierzeniu emisji CO2? Czy jest coś takiego? Są tak zwane kalkulatory, które liczą nasz ślad węglowy. I tutaj rzeczywiście możemy sobie przeanalizować, co tak naprawdę ma wpływ na ten nasz ślad węglowy, na emisje, które produkujemy. Jazda samochodem jest dużym czynnikiem. Bardzo ważnym czynnikiem są na przykład długie loty samolotem, tak? Dlatego, że w czasie takiego lotu na jedną osobę są setki litrów paliwa, czy nawet więcej spalane. Tak, to wszystko ma wpływ, no ale ta transformacja energetyczna, nowe technologie mają służyć temu, żebyśmy mieli ten sam komfort, tyle że zeroemisyjnie. Czyli ogrzewanie w domu, żeby nie pochodziło ze spalania węgla czy gazu, tylko żeby to była napędzana prądem elektrycznym pompa ciepła, która nam ogrzewa ten dom. Nasze podróże, nasze potrzeby transportowe mają być tak samo zaspokojane, tyle że właśnie pojazdami zeroemisyjnymi. Także z mojego punktu widzenia ta ochrona środowiska, ochrona klimatu to nie jest jakieś pchanie nas w kierunku ascezy, chodzenia piechotą i tylko w jakichś rzadko pranych lnianych ubraniach, tylko po prostu myślenie nad tym, w jaki sposób, w najlepszy sposób wdrożyć te nowe zeroemisyjne technologie. Jasne. My tu zawracamy? Nie, bo już nie pamiętam, czy jedziemy dalej. Możemy skręcić w lewo, bo chyba tutaj jest zakaz. Fajnie, bardzo. Powiem Ci, że mnie uspokoiłeś. Mam nadzieję, że moich odbiorców też. Także słuchajcie, myślę, że w momencie, jak przyjdzie już czas na zmiany, 2, 3, 4 lata, to nie będzie już takich cen samochodów elektrycznych i nie będzie takiego problemu, który jednak trochę jest z tymi naszymi ładowarkami, ale to jest temat na oddzielny odcinek. A ja tak, żebym podsumował, bo wiemy, co się stanie, jeżeli nic się nie zmieni, ale czy wiemy, co się stanie, jak jednak będziemy wdrażać tą elektromobilność? Czyli na przykład mówię, nie wiem, za 10 lat, 15, 50% samochodów, które teraz jeździ, będą zeroemisyjne. Czy są jakieś badania robione, które jednak pokażą, że rzeczywiście to będzie miało wpływ? Bo mówić to możemy, nie? Znaczy, to oczywiście, że będzie miało wpływ, dlatego że
Mówiliśmy najpierw o wytwarzaniu energii elektrycznej, że ona pochodzi w dużej mierze z węgla. Mhm. Unia Europejska zmusza nas poprzez regulacje do tego, żebyśmy coraz więcej wytwarzali energii ze źródeł emisyjnych. Także jeżeli samochody elektryczne by jeździły na prąd, będzie to prąd produkowany tutaj w większości z odnawialnych źródeł energii. Mhm. Także tutaj emisje CO2 spadną. Baterie będą produkowane w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska i dla Mhm. ludzi. Mam na myśli właśnie te obowiązkowe audyty, skąd pochodzą surowce. Baterie będą produkowane w fabrykach, które będą, czy już dzisiaj w większości są, mają zerowy ślad węglowy, dlatego że korzystają z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. I zmniejszymy przede wszystkim jako wspólnota, jako Unia Europejska, jako Polska import ropy naftowej. Te pieniądze zostaną tutaj, będą krążyły w naszej gospodarce. Czyli trochę przestaniemy być tak sterowani, tak powiem, że w zasadzie my mieszkając w takim miejscu na nic nie mamy wpływu. To mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że to przekona część naszych może sceptyków związanych z elektromobilnością. Tego sobie życzę. Ale wiesz, co mi się wydaje, że się zmieni? Bo to jest tak, jakbym w pomieszczeniu postawił 10 osób, które palą papierosy. Nagle powiedział, żeby wyszli i ja, który nie pali, wszedłbym w to pomieszczenie, a potem zrobił to samo pomieszczenie, tylko na przykład ze papierosami. No jedno i drugie szkodzi, tak? Ale jednak ten komfort oddechu będzie zdecydowanie inny, tak? Czyli ja dzisiaj mówię, okej, pewnych rzeczy nie mamy wpływu, tak? Tylko czy nie lepiej skupić się na tym, co mamy wpływ, czyli popatrzmy na nasze miasteczko, wieś, no miasteczko bardziej, bo we wsi to jednak to powietrze jest troszeczkę lepsze. Patrz na nasze miasteczko, nagle 50% ludzi jest mniej, no jest inaczej się oddycha. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście. Będziemy oddychać czystym powietrzem. I jeszcze taka jedna rzecz, która mi się osobiście też bardzo podoba w elektromobilności. Coraz bardziej popularne są panele fotowoltaiczne. Już dzisiaj to się opłaca w Polsce. Jeżdżąc samochodem elektrycznym, jeździmy z energii, którą sami sobie produkujemy. Także uniezależniamy się naprawdę od importu tej ropy naftowej, korzystamy z energii słonecznej. To jest bardzo przyjemne uczucie jeździć na słońce. No ja mam nadzieję, wiesz, że powstanie coraz więcej hubów. Ja mówię hubów nie po to, żeby to tylko z tego biznes robić, ale mówię przy okazji, no bo dla mnie, mogę powiedzieć tak, elektromobilność zwolni, ponieważ no, słuchaj, jakby powstały takie huby, przecież możesz się ładować, pracować, odpoczywać, to jest taka chwila dla ciebie, nie? Ja może tak myślę ideologicznie, ale no ja na przykład już wyszedłem z tego założenia, że muszę szybko dojechać, ja wolę się dłużej chwilę zatrzymać i żeby było ok. Rafał, bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Mam również nadzieję, że będziesz robił to, co robisz dalej i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję Ci. Jeżeli Wam podobał się odcinek, jeżeli uważacie, że był wartościowy, dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, bo dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami. I jak ja mówię, i powiedział tu Maciek z PSPA, elektromobilność nie boi się konkretnych rozmów. Jeżeli będziecie mieli pytania, piszcie w komentarzach, może mielibyście jakiś pomysł na odcinek. Jestem tu dla Was, dziękuję, trzymajcie się. Na razie, niech moc będzie.